Właśnie w jednym z najnowszych aktualizacji mamy zmianę barwy głosu. Możemy sobie ten głos dostosować, zmienić po prostu na męski, żeński, wysoki, niski. Pokażę, to jest jeden prosty filtr, ale przy czym warto zauważyć tu, że zmiana barwy głosu jest niezależna od wideo, czyli obraz leci nam starym trybem, czyli taki jak jest, a następuje tylko zmiana barwy głosu. Oczywiście możemy też stosować do innych dźwięków, nie tylko do głosu. Jak uzyskać łatwo migotanie obrazów? Wystarczy wstawić sobie na fragment tego filmu, który chcemy zrobić to migotanie, filtr i jasność. I robimy sobie to na keyframesach. Wtedy możemy sobie łatwo ustawić takie piki w górę, w dół i wtedy nam ten obraz będzie migał. Jak zrobić sobie to migotanie obrazu, pokażę na przykładzie mojego filmu ostatniego, krótkiego takiego filmiku o koronawirusie. I tam robiłem, jest taki fragment, że ten film przyspiesza, około 45 sekundy chyba to jest. Tu mamy tak, filtr jasność i on jest zrobiony, jak widać tu na keyframesach. Jeżeli wejdziemy sobie w te keyframesy, to będziemy mieli takie, do góry, do dołu, czyli albo jest maksymalna jasność i minimalna jasność. Tam nie jest do zera, ale tak, żeby było jeszcze coś widać, bo jakbyśmy do zera zupełnie zjechali, to było ciemne, tak? No to jest trochę rozjaśnione. Na tym filmie o koronawirusie pokażę Wam jeszcze jedną sprawę, sekwencję zdjęć, jak można fajnie zrobić. Pokażę to od razu w shotcucie, jak to się robi, ale tak w skrócie mówiąc, to wczytujemy sobie ilość zdjęć, wczytujemy wszystko na oś czasu, robimy z tego sekwencję zdjęć i od razu mamy filmik, który nam tą sekwencję zdjęć pokazuje. Tam wybieramy sobie tylko liczbę klatek na jakby ile na sekundę ma pokazywać, że możemy sobie tą szybkość pokazu zrobić. Musimy mieć jakieś kilka zdjęć, 7. Zaznaczamy sobie najpierw wszystkie te zdjęcia. To zaznaczone wszystko Add Selected to Timeline, czyli dodajemy sobie wszystko do ścieżki czatu. Zaznaczamy sobie wszystko, teraz wchodzimy we właściwości. We właściwościach robimy sobie, klikamy sobie tu na sekwencję obrazów i już mamy tą sekwencję zrobioną. Pierwszy plik, który nam tu wyskoczy, to jest ta sekwencja obrazów. Resztę możemy sobie wykasować, zaznaczamy sobie tu, gdzie mamy tą sekwencję zrobioną. Na podglądzie wtedy mamy i wtedy możemy sobie otworzyć listę czasu i dodać jako oddzielny plik. I teraz mamy ten plik tu w liście odtwarzania. Jeżeli sobie tu powiększymy ilość klatek, na przykład do 5, to wtedy wolniej te zmiany są i ten plik staje się przez to szerszy. Musimy sobie tylko rozszerzyć go i maksymalnie, już jest dosyć tam dużo, jest do 999 sobie nawet możemy to zmienić. Pytanie, czy ten green screen to jest ważny i jak można go stosować? Otóż green screen to jest takie współczesne narzędzie, jeśli chodzi o montaż filmowy, bo wykorzystuje tą cyfrową obróbkę zdjęć na tej zasadzie, że on wykasowuje kolor pewien jakby z całego zdjęcia i pokazuje tło. Czyli po pierwsze musimy mieć dwie warstwy i tu pokazujemy sobie na górnej, robimy ten tak zwany green screen. On nie musi być na green screenie, ale wycinamy ten jeden kolor, chroma key simple albo chroma key advanced. Wtedy możemy sobie jeszcze w tych advanced opcjach ustawić sobie lepiej ten kolor, sobie tam wyregulować coś jeszcze, tak? Czyli pogłębić ten kontrast, nie tylko samo przenikanie, ale podkręcić sobie też te dwa pozostałe parametry, które tam są. Pokażę Wam tu na przykładzie montażowych smaczków, które tu robiłem. Tu jest od razu użyty chroma key simple. Wizualizacja tekstu jest użyta tak jak pokazywałem w tym wcześniejszym filmie. I tu jest chroma key użyty właśnie nie jako zielony, tylko jako czarny, dlatego że bez tego filtra widzimy, że podkład pod tym tekstem jest czarny, więc bierzemy sobie chroma key simple, powiedzmy, klikamy na ten napis, na przykład tu możemy w rogu tego napisu sobie kliknąć, gdzie mamy promień lasera, też jest zrobiony na chroma key simple i tu jest, tylko tu jest jeszcze zrobiony odwróć kolor i wtedy chroma key simple, ten zielone tło nam nie działa, wtedy musimy kliknąć właśnie sobie na to tło jeszcze raz i wtedy mamy różowe tło w chroma key simple i wtedy działa. Niedawno też Shotcut wprowadził coś takiego jak przejścia własne, czyli możemy sobie wstawić tu, gdzie normalnie mieliśmy tylko przejścia takie programowe, możemy sobie wstawić własne zdjęcie albo jakąś sekwencję jakiegoś gifa,
który nam zrobi taki ciekawsze przejście, ciekawszy taki wachlarzyk albo coś. Są już gotowe takie przejścia, albo możemy sobie sami wstawić. Nakładamy po prostu 2 filmy na siebie, zrobi nam się takie przejście, po nałożeniu taki kwadracik, właściwie to prostokąt, nie kwadracik, z poprzecznymi takimi pasami i tu sobie wstawiamy we właściwościach. Wchodzimy we właściwości i wstawiamy sobie to przejście własne. Kolejną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę montując, jest kolejność filtrów. W Shotcutie, nie wiem jak w innych programach, bo tego nie sprawdzałem, ale coś takiego występuje, że jeżeli mamy filtry po sobie następujące, to ten na dole jest tak jakby ważniejszy. Ale wszystkie one filtry działają. Na przykład jeżeli sobie weźmiemy skalowanie raz i później jeszcze raz skalowanie, to one się nałożą, te filtry. Jeżeli przełożymy sobie kolejność tych filtrów, to też to ma znaczenie, które filtry będą po sobie następować. Pokażę to też na jakimś przykładzie tu w Shotcutie. Co jeszcze będziemy tu mieli? Dodawanie naklejek. Jeżeli chcemy na jakiś film dodać naklejkę, czyli taki obraz, to możemy sobie to zrobić sami, albo wycinając fragment w jakimś programie do montażu, tylko musimy mieć po prostu na warstwach najlepiej to robić, albo przynajmniej jakieś tak, żeby można było obramowanie w jakimś obiekcie zrobić, albo takie gotowe nawet pod Windows możemy sobie w Paincie 3D wziąć naklejki takie 3D i wyeksportować w pliku PNG. Ja mogę to chwilę pokazać, jak to wygląda. To musimy sobie oczywiście odznaczyć przezroczystość. Ta naklejka jakaś 3D, czy w ogóle jakiś kawałek obrazu, który będziemy chcieli sobie tu wstawić, musi mieć takie kwadraciki czarno-szare, wtedy i format PNG. Wtedy będziemy mieli pewność, że to tło poza tą naklejką nie będzie widoczne, czyli będzie sam ten obraz widoczny. Zatrzymywanie obrazu. Ktoś z widzów mnie tu pytał właśnie, jak zatrzymać obraz. To już też pokazywałem, ale może trochę od innej strony to mówię, że jeżeli mamy jakiś fragment, który chcemy zatrzymać, albo zrobić stopklatkę, albo przedłużyć tą stopklatkę, to wchodzimy sobie tu w trakcie jakiegoś filmiku, robimy sobie S, czyli cięcie, wchodzimy sobie w menu, tu menu. Pokażę to po prostu może w Shotcutie, najprościej będzie i nagram to w Shotcutie. Warto wiedzieć, że w katalogu Otwórz inne mamy ciekawe takie różne udoskonalenie. Możemy sobie tu wstawić jakiś szum,
Możemy sobie wstawić tekst na taki jakby pusty tekst na planszy. Możemy sobie tu jakieś takie kolorowe znaczki wstawić, ekran testowy. Warto pamiętać o tym katalogu, bo dzięki temu no, możemy tam jakoś sobie wzbogacenie tego naszego filmu zrobić. Mamy katalog Otwórz inne i sobie przestawiamy tu na, mamy kolor, możemy sobie jakiś kolor wstawić, ok, możemy sobie jakiś szum. Jeszcze jedna sprawa to, jak się nam ten shortcut wykrzacza. Ja po prostu stosuję coś takiego, że zapisuję w trakcie i jeżeli mam odzyskiwanie pliku, to nie biorę odzyskiwania pliku, tylko biorę na nie i wtedy mi się cofa, czy jakby wczytuje ten obraz, który miałem ostatnim razem zasejfowany, czyli co jakiś czas sejwuję. To szczególnie jest ważne, może nie tak ogólnie, ale przy dużej ilości filtrów. Ten shortcut się potrafi wykrzaczyć, albo ja nawet jak mam teraz dobry procesor, to jak te filtry są za duże, ten obraz się za bardzo miesza ze sobą. No wiadomo, filtry wprowadzają takie, ten obraz cyfrowy musi być przetwarzany, mieszany i ten shortcut czasami tam nie daje rady, no bo to wiadomo, każdy program ma jakieś tam utrudnienia. Ten shortcut mi się wydaje właśnie, że z tą większą ilością filtrów sobie trochę nie radzi. Nie wiem jak tam inne programy. Ctrl S, w każdym razie zapisywanie w trakcie przydaje się.